Jak dieta wegańska zmienia człowieka? Sprawdziłem to na własnej skórze. Prawie zrujnowałem 10 lat weganizmu jednym przypadkowym ugryzieniem. Ale o tym za chwilę. Będą plusy, minusy, wyniki badań, a na start możemy wrócić do roku 2015, kiedy to zacząłem swoją przygodę z dietą roślinną. Chciałem dać organizmowi potrzebne witaminy i minerały. Na talerz stopniowo wjeżdżało więcej warzyw, a z lodówki zniknęły ostatnie produkty pochodzenia zwierzęcego. Zostałem weganinem. Ale przez przypadek. Produkty roślinne miały dużo wartości odżywczych i były łatwe w przygotowaniu. Dlatego je wybierałem. Przy okazji wyszło smacznie i tanio. Szybko widziałem efekty nowej diety, co motywowało mnie do jej utrzymania. W pierwszym roku wróciłem do wagi nastolatka. Schudłem 10 kg, z 74 na 64. Choć później, w 2019 roku, miałem też okres, że przytyłem 10 kg. Łatwo schudnąć, bo warzywa mają dużą objętość i wypełniają żołądek, a jednocześnie mają mało kalorii. Dają długotrwałe poczucie sytości. Jeśli chcemy przytyć, możemy zjeść dodatkową porcję ziaren, orzechów, fasoli lub kaszy, bo są one bardziej kaloryczne niż na przykład marchewka. W ostateczności można też pić olej, ale nie polecam. Podoba mi się to, że przy moim siedzącym trybie życia i niedużej aktywności fizycznej mogę utrzymać zdrową sylwetkę. Jako nastolatek dużo ćwiczyłem na brzuch i nie udało mi się wyrzeźbić mięśni. Bezpiecznie chowały się pod warstwą tłuszczu. Kilka lat robiłem aerobiczną szóstkę Wejdera, ale nie pomogło. Tyle wylanego potu. A tu wystarczyło zmienić dietę. Poza wyglądem poprawiło się też moje zdrowie. Jako programista zacząłem doświadczać chorób zawodowych, takich jak bóle oczu, kręgosłupa czy nadgarstka. Po przejściu na dietę roślinną moje dolegliwości zniknęły. Może to zbieg okoliczności, a może nie. Według badań na tysiącach wegan można żyć długo w zdrowiu bez mięsa, ale z weganizmem trzeba uważać, bo dieta ciasteczkowa też może być wegańska. Warto częściej wybierać warzywa, bo zbyt dużo cukru z olejem może doprowadzić do niedoborów. Jak już o słodkościach mowa, to zamówiłem tort na 10-lecie diety roślinnej. Pistacjowo-korzenny, prawie bez cukru, ale w 100% z miłością. W tle zostawiam Wam filmik ze sztuczką, jak pyszny deser znika, a tymczasem poruszę trudny temat stanu umysłu weganina. Weganizm może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne. Z jednej strony pozwala czuć się dobrze ze swoim ciałem i współistnieniem z przyrodą, a z drugiej strony nowa wrażliwość na krzywdę może nas przytłoczyć. W pierwszym roku miałem wrażenie, że wszędzie widzę śmierć. Za dużo naoglądałem się nagrań z rzeźni. Przerzuciłem się na czytanie publikacji naukowych o najpopularniejszych chorobach i profilaktyce poprzez dietę, ale to tylko nasiliło moje odczucia. Zdobyta wiedza sprawiała, że chciałem się nią podzielić z najbliższymi, by pomóc im uniknąć najczęstszych przyczyn śmierci. Rozmawiałem, tłumaczyłem, ale prawie nikt nie chciał mojej pomocy. Dziś już wyluzowałem i nie narzucam się nikomu. Uznaję, że wybór posiłków to coś bardzo osobistego i sugerowanie, że zalecane są zmiany, może zostać odebrane jako atak i zniechęcić. Jak ktoś mnie zapyta, to mu chętnie odpowiem, ale sam rzadziej wychodzę z inicjatywą, żeby przekonywać do weganizmu. Można sobie pomyśleć, że z punktu widzenia zwierząt lepiej jest wychodzić poza strefę komfortu i promować dietę roślinną. Zgadza się, ale warto też pamiętać, że w pomaganiu innym najważniejsze jest zadbać o siebie, bo jak nas zabraknie, to już w niczym nie pomożemy. I tak jako radykalny aktywista znalazłem umiarkowaną formę zmieniania świata na lepsze. W osiągnięciu wewnętrznego spokoju pomógł mi też friganizm. Przez rok nie kupowałem jedzenia i jadłem tylko to, co udało mi się uratować przed zmarnowaniem. Sklepy spożywcze wyrzucają niewyobrażalne ilości żywności, chociaż często nadaje się ona do konsumpcji. Tylko data ważności się kończy, opakowanie jest uszkodzone lub wjeżdża świeży towar i trzeba zrobić miejsce na półkach. Na szczęście friganie pomagają zagospodarować te produkty i nadmiary zostawiają w jadłodzielni lub dają znajomym.
W trakcie tej przygody uświadomiłem sobie, że ja już w życiu nic nie muszę robić, bo jestem w stanie przeżyć nie mając pieniędzy. Ta myśl wyzwoliła mnie z codziennego wiru obowiązków. Będąc freeganem, przez rok jadłem więcej, na zapas, bo nie wiedziałem, czy następnego dnia coś znajdę, ale zazwyczaj znajdowałem. I tak przytyłem 10 kilo. Żartuję, że freeganizm to dieta cud. Nie kupujesz jedzenia i ty jesz. Przybieranie na wadze może pogorszyć nasz stan zdrowia, ale nie musi. Tkanka tłuszczowa to efektywna forma magazynowania energii, która podczas spalania przekształca się w dwutlenek węgla i wodę. Problem często polega na tym, że nie mamy okazji, żeby czerpać z naszych zapasów, ponieważ wiele razy dziennie dostarczamy kolejnych pokarmów. Tu pasuje powiedzieć o postach, które pomagają kontrolować wagę i łączą się z tematem zdrowia psychicznego. W 2016 roku profesor Yoshinori Osumi z Uniwersytetu w Tokio dostał Nagrodę Nobla za badania nad autofagią, procesem samooczyszczania organizmu, który sprzyja długowieczności. Po tej informacji zainteresowałem się czasowym ograniczaniem kalorii. Dzięki postom czuję radość z małych rzeczy, co może być związane ze zwiększoną czułością receptorów dopaminy. Znów potrafię cieszyć się z błahych powodów, jak szum liści na wietrze. Ale chyba najwięcej przyjemności zyskałem z jedzenia. Przykładowo, po 40 godzinach bez posiłku, zwykła kasza smakuje jak słodycze. Zazwyczaj robię 20-godzinny post na samej wodzie i później, w ciągu 4 godzin, spożywam dzienną porcję kalorii. Wygodnie jest rano przygotować wszystkie dania i mieć kwestię żywienia z głowy do końca dnia. Posty powyżej 2 dni najlepiej przeprowadzać pod okiem specjalisty, natomiast z krótszymi łatwo poradzić sobie samemu. Kochani, tragedia. Miałem nagrać filmik na 10-lecie diety wegańskiej, ale nie udało się wytrwać do końca. Ugryzłem się w policzek. Ten przypadkowy gryz z surowego mięska na szczęście nie spowodował dużego cierpienia. Pewnie dlatego, że gryzący i ugryziony byli tą samą istotą. Gdyby tak zawsze oprawcy czuli ból swoich ofiar, zmniejszyłaby się skala przemocy. Tą anegdotą możemy zamknąć temat zdrowia psychicznego. Przejdźmy do wyników badań. W pierwszych latach badałem się co roku, żeby upewnić się, że sobie nie szkodzę. Później przyszła pandemia. Nie chciałem zarazić się podczas wizyty u lekarza i miałem kilkuletnią przerwę w badaniach. Jednak nie miało to wpływu, bo generalnie wyniki przez 10 lat są takie same. Tylko pierwszy rok przyniósł drastyczne zmiany. Przykładowo cholesterol spadł o połowę. Czasami jakiś parametr krwi był poza normą, a później normy ulegały zmianie i wcześniejszy wynik mieścił się już w nowych zakresach. Jak witaminę B12 brałem nieregularnie i po jedzeniu, to mi poziom we krwi spadł. Ale wystarczy, że regularnie biorę 1000 mikrogram 2 razy w tygodniu na czczo pod język i ostatnie wyniki mam prawidłowe. Z witaminą D miałem nadzieję, że wystarczy mi naturalna ze słońca, ale w 2024 zacząłem suplementować, żeby poprawić wynik. Trzymam wszystkie wartości w arkuszu kalkulacyjnym, żeby śledzić historię i móc zareagować na nagłe zmiany. Na USG różnych narządów trzeba umawiać się osobno, co jest czasochłonne, ale jedno badanie krwi może dostarczyć wiele informacji i pewnie większość z nas może pozwolić sobie na taki poziom profilaktyki. Lekarz podsumował moje ostatnie wyniki słowami: wszystko w normie. A kiedyś chciałem być wyjątkowy. Trudno. Zadowolę się normalnością. Zastanawiałem się, jak 10 lat weganizmu skondensować do złotej myśli. Zamiast jednej są 3 porady, które pomagają mi na co dzień. Gdyby kiedyś ktoś zapytał was, co zrobić, by żyć długo w zdrowiu, macie gotową odpowiedź. Jedz warzywa w różnych kolorach. Gotuj częściej. Unikaj nieznanych substancji. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza historia lub jaki temat zainteresował was najbardziej. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmiku.